Pogoda to zjawisko, które widzimy wszędzie wokół, ale zupełnie inaczej wygląda oglądane z kosmosu. Satelity meteorologiczne otworzyły nowe możliwości w badaniu zjawisk w atmosferze Ziemi. W tym programie pokażemy, na czym polega ich rola. Zapraszamy na Astronarium. Jaka będzie pogoda? Jestem skłonny się założyć, że to jedno z pytań, jakie stawiamy najczęściej. Nie zawsze zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że odpowiedź w dużej mierze płynie do nas z przestrzeni kosmicznej. Satelity meteorologiczne towarzyszą nam od ponad pół wieku. Pierwszym był amerykański TIROS-1, wystrzelony w roku 1960. Jego zadanie było proste. Miał fotografować z orbity pokrywę chmur. Tak wyglądało pierwsze zdjęcie, jakie wykonał. Z dzisiejszego punktu widzenia ma ono oczywiście śmiesznie niską jakość, ale wtedy stanowiło prawdziwą rewolucję. Obrazy z kosmosu pozwoliły śledzić zjawiska pogodowe w zupełnie nowy sposób, obserwując ich rozwój na całej kuli ziemskiej. Dziś satelity meteorologiczne na bieżąco monitorują zachmurzenie, fronty atmosferyczne, burze, huragany, mierzą temperaturę wód i wiele innych parametrów. Na takie obserwacje przeznaczane są ogromne pieniądze i trudno się dziwić. Prognozowanie pogody w ten czy inny sposób jest w końcu potrzebne nam wszystkim i dotyka niemal każdej sfery życia. Przekonajmy się zatem, czego dowiadujemy się o pogodzie, obserwując ją z kosmosu. Z pytaniami o obserwację pogody z kosmosu udajemy się do krakowskiego oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Właśnie tu znajduje się aparatura służąca do odbierania i przetwarzania danych z satelitów meteorologicznych. Jak mówią naukowcy z IMGW, przed nastaniem ery kosmicznej uzyskanie podobnych informacji na temat zjawisk w atmosferze było niezwykle trudne. Pionierem obserwacji z ponad powierzchni Ziemi był Félix Tournachon, pseudonim Nadar, słynny fotograf, który zainwestował też w balon, z którego mógł sfotografować szereg placów i ulic Paryża. To było w latach 60. XIX wieku. Natomiast później nastąpiła era lotnictwa. Wówczas Maurice w 1909 roku wzniósł się ponad Ziemię, oczywiście niewysoko, ale na tyle wysoko, żeby sfotografować już Ziemię z lotu ptaka. Następnie były rakiety V2, czyli taki prekursor pocisków balistycznych XX wieku, wymyślony przez Niemców, którym Niemcy ostrzeliwały Wielką Brytanię i siały tam spory popłoch. Później te V2 w latach 40. i 50. były wykorzystane do już pokojowego rozpoznawania obrazów z kosmosu i wówczas mieliśmy do czynienia z około 1000 fotografii. Dalej już była era NASA, która powstała w latach 50., w 1958 roku XX wieku i po 2 latach wypuszczono pierwszego satelitę meteorologicznego TIROS. Satelita dostarczył też danych fotograficznych, miał czujnik horyzontu, miał czujnik położenia Słońca i miał 2 kamery, jedną taką, powiedzielibyśmy, teleobiektyw, a drugą szerokokątną. Sfotografował głównie chmury, co zachęciło kolejne generacje badaczy kosmosu do zajęcia się również meteorologią satelitarną. Był tym względzie ewidentnym prekursorem. Ten kamień odrzucony przez astronomów, którzy nie lubili nieprzezroczystości atmosfery, ponieważ zmuszało ich to do wystrzeliwania teleskopów na orbitę kosmiczną, to dla meteorologów jest gratką, ponieważ atmosfera nie przepuszcza z jakiegoś powodu. To jest jakby to ogromne narzędzie diagnostyczne i pole do badań.
Obecnie pogodę na Ziemi przez cały czas monitorują dziesiątki satelitów. Krążą po różnych orbitach, dostarczając nie tylko zdjęć. Różnego rodzaju czujniki mierzą wiele parametrów opisujących to, co dzieje się w ziemskiej atmosferze. Od momentu powstania pierwszego satelity geostacjonarnego, czyli Meteosata 1, już rok po wystrzeleniu go na orbitę kosmiczną, odbieraliśmy te dane u nas w IMGW. W chwili obecnej odbieramy dane z wszystkich satelitów meteorologicznych dostępnych nad Europą oraz z kilku satelitów środowiskowych. Najbardziej użyteczne są satelity geostacjonarne, ponieważ one mają orbitę na takiej wysokości, mianowicie 35 800 km nad Ziemią, że okrążając Ziemię, okrążają ją w takim samym czasie jak ruch obrotowy Ziemi. Dzięki temu są jakby pozornie zawieszone nad tym samym punktem Ziemi, a więc mogą rejestrować ten sam obszar geograficzny w krótkich odstępach czasu, a więc przykładowo co 15 minut, co 5 minut. Satelity polarne latają na niskich orbitach, około 850 km. W związku z tym są to satelity tak zwane synchronizowane słonecznie, czyli przecinają równik pod kątem takim, żeby w każdym miejscu globu być o tym samym czasie słonecznym. Ale oczywiście jeden satelita pojawia się nad tym samym obszarem geograficznym tylko 2 razy na dobę, co uniemożliwia śledzenie procesów szybkich, przykładowo procesów związanych z tworzeniem się zachmurzenia, stworzeniem się np. komórek burzowych, przemieszczaniem się ich. Tego typu szybkie procesy z satelitów polarnych nie jesteśmy w stanie obserwować. Natomiast bezwzględną zaletą satelitów polarnych, tych na niskich orbitach, jest to, że ponieważ znajdują się nisko, mogą być wyposażone w takie przyrządy, dla których odległość 35 000 km jest po prostu zbyt duża. Czyli na satelitach geostacjonarnych nie można ich zamontować. Są to przykładowo przyrządy do sondażu atmosfery, przyrządy aktywne, mikrofalowe, przyrządy pasywne, mikrofalowe. Takich przyrządów nie ma w ogóle na satelitach geostacjonarnych. Generalnie satelity są wyposażone najczęściej w kilka przyrządów lub jeden podstawowy przyrząd w przypadku np. satelitów Meteosat. Jest to radiometr skanujący, który w jednym cyklu jakby co 15-minutowym skanuje od południowego bieguna do północnego bieguna i z tego obrazu, który dla nas jest zbiorem danych cyfrowych, my generujemy grafikę. Po prostu na podstawie tych danych, które docierają do nas, generujemy taką jakby mapę, na której możemy zaobserwować położenie zachmurzenia, położenie frontów, jak również wiele informacji dotyczących powierzchni Ziemi. W przypadku satelitów polarnych technika jest nieco inna, ponieważ satelita lata na niskiej orbicie, w związku z tym ma radiometr skanujący, który skanuje w poprzek jego toru lotu. Czyli on lecąc skanuje kolejne linie obrazu i w tym samym czasie wysyła je na Ziemię do odbiorcy. My, znajdując się tu w Krakowie, jeżeli lecą z południa, to zaczynamy je odbierać, kiedy znajdują się nad północną Saharą. Satelita przelatuje nad nami lub nieco z boku, wszystko zależy od orbity i kończymy odbierać gdzieś między Islandią a Spitsbergenem. Jest to taki pas o długości około 5000 km, szerokości około 2500 km, dla którego mamy informacje z radiometru. A radiometr to oczywiście nie jest tylko informacja w jednym kanale spektralnym, tak jak na przykład obraz aparatu fotograficznego, ale mamy radiometry posiadające wiele kanałów. Dzięki temu jesteśmy w stanie na przykład wykryć, gdzie znajdują się na przykład chmury niskie, mgła, niski stratus, gdzie znajdują się chmury burzowe, w jaki sposób się rozwijają. Cały szereg informacji o charakterze meteorologicznym wyciągamy dzięki temu, że korzystamy z wielu kanałów spektralnych i tworzymy dopiero produkty na podstawie tych surowych danych. Mamy dwa takie podstawowe jakby zakresy używane przez satelity. Jest to zakres od światła widzialnego do bliskiej podczerwieni, gdzie światło słoneczne decyduje, a więc to, co odbieramy, to jest odbite światło słoneczne od obiektów, jakie się znajdują w polu widzenia, czyli albo od chmur, albo od powierzchni Ziemi. Natomiast drugi zakres to jest zakres podczerwieni termalnej od 4 mikrometrów do około 13 mikrometrów i tam mamy usytuowane kanały, które funkcjonują przez całą dobę, ponieważ one rejestrują. Każdy obiekt ma temperaturę wyższą od 0 kelwinów. Natomiast mamy jeszcze drugi zakres, zakres mikrofal, gdzie mamy przyrządy zarówno aktywne, jak i pasywne. To są bardzo ciekawe przyrządy, ponieważ po pierwsze pozwalają na działanie bez względu na zachmurzenie, natomiast przyrządy aktywne pozwalają nam na cały szereg dodatkowych obserwacji. Przykładowo mamy przyrządy typu ASCAD, to jest przyrząd, który pozwala na monitorowanie pola wiatru na powierzchni wody, monitorowanie prędkości wiatru, kierunku wiatru, monitorowanie wilgotności gleby. Cały szereg takich parametrów, których w świetle widzialnym czy podczerwieni termalnej nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Dane dostarczane przez satelity pozwalają monitorować zjawiska meteorologiczne w skali całego globu. Dają jednak wyłącznie obraz tego, co dzieje się w atmosferze w danej chwili. Aby na tej podstawie przewidywać pogodę, potrzeba czegoś więcej. Współczesna meteorologia w dużym stopniu opiera się na pomocy komputerów. To właśnie we wnętrzu takich potężnych maszyn obliczeniowych obserwacje pogody zamieniają się w jej prognozę. Tworzeniem takich symulacji numerycznych zajmuje się zespół profesora Mariusza Figurskiego z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Jak mówią naukowcy, aby powstała prognoza pogody, wyniki obserwacji, w tym dane satelitarne, muszą trafić do matematycznego modelu. Całe numeryczne modele pogody to są równania matematyczne opisujące przepływ masy, promieniowanie, interakcje między powierzchnią Ziemi a atmosferą, czy też oceanami a atmosferą. To jest matematyka, tylko że poparta rzeczywistymi pomiarami. I te dane, które pozyskujemy, żeby one pracowały poprawnie, pochodzą z różnych źródeł, nie tylko satelitarnych, ale także i naziemnych, sondowań areologicznych, radarów meteorologicznych. Czym więcej tych danych pozyskujemy, to lepszy jest model. A więc zależy nam na tym, żeby zbierać tych danych satelitarnych jak najwięcej. To, co tutaj widzimy, to są właśnie przykłady takich zobrazowań, które pokazują nam, jakie dane satelitarne możemy, powiedzmy, pozyskiwać i te, które asymilujemy do numerycznych modeli pogody w różnych pasmach widma, w naturalnym kolorach, gdzie, powiedzmy, część odbitego promieniowania od chmur pokazuje nam chmury jako takie białe. Jeżeli chodzi o lądy, no wiadomo, jest mniejsza odbiciowość, a więc one są ciemniejsze. Więc te wszystkie rzeczy są przekształcane o postać cyfrową. My tutaj mamy wizualizację. To wszystko się dzieje w maszynach matematycznych, komputerach, które przetwarzają te dane. Numeryczne modele pogody, z uwagi na ilość tych danych i zjawiska, które rozwijają się w różnej skali, zostały podzielone na dwie takie grupy. Jedna grupa to są modele globalne, druga grupa to są modele, które dają nam możliwość zwiększania rozdzielczości do rzędu kilku kilometrów. Dlaczego zwiększamy? Żeby lepiej odzwierciedlić pogodę na określonym obszarze, uwzględniając m.in. topografię terenu, która ma bardzo duży wpływ na jakość prognozy. Wyobraźmy sobie chociażby nasze Tatry. Jeżeli mamy model, który kwantowany jest siatką o rozmiarze rzędu kilku kilometrów, to model Tatry nie widzi. Więc żeby modelować pogodę w Tatrach, potrzebujemy poniżej kilometra rozdzielczości modelu, bo model, żeby rozwiązać te równania, korzystamy z metod różnicowych. Dzieli się całą kulę ziemską na określone rozdzielczości. Tak jest, wyobraźmy siatkę geograficzną, tak? Tyle, że powiedzmy, załóżmy, ma to rozmiar ćwierć stopnia na ćwierć stopnia. Czyli taki model w Polsce będzie miał tylko kilka parametrów. A więc zagęszczenie tego modelu poprzez model mezoskalowy daje nam możliwość odtworzenia, jak się zachowuje atmosfera ziemska w mniejszych obszarach, szczególnie tych, które bardzo urozmaicony mają topografię terenu. Obserwacje satelitarne znacząco zwiększyły dokładność modeli pogody. Im więcej danych, tym bardziej precyzyjna prognoza, ale także więcej obliczeń do wykonania. Dlatego do tworzenia prognoz pogody wykorzystuje się najpotężniejsze superkomputery na świecie. Żeby policzyć pogodę, mówiąc tak najbardziej prostym językiem, potrzebujemy bardzo duże moce obliczeniowe. Jeżeli, powiedzmy, wyobrazimy sobie tą taką siatkę nałożoną na kulę ziemską, czy powiedzmy w przypadku regionalnych modeli mezoskalowych, na przykład na Europę czy Polskę, to musimy sobie wyobrazić, że to jest siatka w płaszczyźnie horyzontalnej, ale jeszcze musimy tą siatkę rozłożyć w pionie, tak? A więc dochodzi nam kilkadziesiąt warstw w pionie. Dla każdego węzła takiej siatki określamy kilkadziesiąt parametrów meteorologicznych. Jeżeli to przeliczymy sobie, to wyjdzie nam, że mamy kilkaset milionów zmiennych do rozwiązania. Czy to można zrobić na zwykłym PC-cie? No niestety nie. Potrzebne do tego są duże superkomputery o dużej mocy, które potrafią w skończenie krótkim czasie policzyć prognozę, żeby nie wyszło w ten sposób, że dzisiaj liczona prognoza na dzień następny skończy się następnego dnia liczyć. Nie miałoby to sensu. My musimy to zrobić w ciągu kilku godzin. I to jest kolejne wyzwanie, czyli z jednej strony dokładność, jaką chcemy osiągnąć, z drugiej strony szybkość obliczeń. Informacje dostarczane z orbity pozwalają lepiej przewidywać pogodę.
Nie jest to jednak ich jedyne zastosowanie. Satelity meteorologiczne i środowiskowe pozwalają śledzić różnego rodzaju procesy zarówno w atmosferze, jak i na powierzchni Ziemi. Jak mówi dr Bożena Łapeta z Zakładu Teledetekcji Satelitarnej IMGW, takie dane mogą być przydatne w wielu różnych dziedzinach, a dostęp do nich nie jest zarezerwowany wyłącznie dla meteorologów. Mamy cały szereg satelitów, które niosą informacje o różnych elementach układu Ziemia-atmosfera. To są dane, które mogą być przetworzone po to, żeby pozyskiwać informacje na przykład o wilgotności gleby. Wilgotności gleby z bardzo zewnętrznej warstwy. Tego typu informacja jest bezcenna dla monitorowania chociażby zjawiska suszy. Te dane z kolei satelitarne, zasymilowane do modelu, pozwalają na pozyskiwanie informacji o wilgotności w głębszych warstwach gleby, czyli w tej warstwie korzeniowej najbardziej istotnej. I tak naprawdę my z roku na rok jesteśmy w stanie dzięki tym danym monitorować pojawianie się i rozwój suszy w Polsce. Inny przykład zastosowania tych danych to chociażby monitorowanie pola wiatru na morzu. Satelita meteorologiczny dostarcza informacji nie tylko dla osłony meteorologicznej, ale również dla osłony morskiej i osłony hydrologicznej. Spektrum zastosowań jest ogromne i przez to, że jest tak ogromne, rodzi się coraz większe zainteresowanie tymi danymi, a to z kolei sprawia, że następuje bardzo gwałtowny rozwój teledetekcji satelitarnej jako takiej. I takim przykładem jest chociażby program Copernicus Unii Europejskiej, którego głównym celem jest stworzenie konstelacji satelitów dedykowanych do monitorowania środowiska. Program Copernicus to inicjatywa Unii Europejskiej, której celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do satelitarnych obserwacji pogody i środowiska. Docelowo ma dysponować całą siecią własnych satelitów monitorujących m.in. stan atmosfery, zmiany klimatu, powierzchnię lądu i mórz. W Polsce dane z programu Copernicus będą udostępnione za pośrednictwem specjalnej platformy o nazwie Sat4Envy. W przypadku danych Copernicus, ale nie tylko, bo również satelitów meteorologicznych zgromadzonych w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Zasobów, projekt Sat4Envy odgrywa kluczową rolę. Tak naprawdę jego podstawowym celem było stworzenie takiego systemu, który by ułatwiał szeroko rozumianym użytkownikom dostęp do tych danych, zarówno w postaci obrazu, jak i w postaci pliku binarnego z cyfrą, do ponownego przetworzenia. To ma szczególne znaczenie dla badaczy, dla naukowców, czyli dla instytucji naukowych. Szczególnym też klientem tego projektu jest administracja publiczna i jednostki zarządzania kryzysowego, nazwijmy to tak. Czyli te instytucje, które bardzo często potrzebują tych danych w czasie bliskim rzeczywistemu, niezawodnie, operacyjnie i to są dane, które wspierają ich pracę w terenie. Satelity są obecnie niezbędne do tego, żeby wiele dziedzin gospodarki i nauki funkcjonowało. Dane satelitarne są również potrzebne dla takiego zwykłego obywatela, na przykład po to, żeby sprawdzić, czy zamontowane panele słoneczne na jego dachu będą wystarczające, ponieważ mamy informacje o średnich rocznych ilościach promieniowania docierającego do konkretnego miejsca. Dzięki temu, że satelita dostarcza informacji przestrzennych, a nie punktowych, pozyskujemy dane o całej powierzchni kraju, czyli rozkład promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni na obszarze całej Polski. Jak się okazuje, dostęp do danych meteorologicznych pochodzących z orbity można uzyskać także w inny sposób. Grupa licealistów z Poznania skonstruowała własną aparaturę do komunikacji z satelitami śledzącymi pogodę na Ziemi. Wystarczyła antena i odpowiednie oprogramowanie, by pobrać obrazy prosto z kosmosu. Projekt przyniósł uczniom zwycięstwo na ogólnopolskim młodzieżowym seminarium astronomiczno-astronautycznym w 2020 roku. Pomysł wziął się z obserwacji satelitów. Wraz z grupką astronomów, moich kolegów, obserwowaliśmy sobie satelity na niebie podczas przelotów, głównie satelity Iridium. No i zainteresowałem się tym, czy można odbierać jakieś dane z satelitów właśnie ogólnie naukowych, no a potem się skierowaliśmy w stronę satelitów meteorologicznych.
W zasadzie ustaliłem, że będzie potrzebna nam antena, odbiornik oraz odpowiednie oprogramowanie i to by były takie podstawy. No i zacząłem tutaj właściwie sam majsterkować nad odbiorem właśnie zdjęć meteorologicznych w niskiej rozdzielczości z satelitów NOAA. Tu się to już udało i też wkręciłem w kolegę Pawła Preskaczyńskiego, który de facto jest programistą. Stwierdziliśmy, że chcemy to trochę bardziej rozwinąć i odbierać nieco bardziej zaawansowane dane naukowe z satelitów. No więc postanowiliśmy zbudować radioteleskop do odbierania zdjęć meteorologicznych w wysokiej rozdzielczości, a w tym pomógł nam też Mateusz Koza, mój przyjaciel, który robi nam w projekcie za inżyniera. Głównie chodziło o zdobycie czaszy anteny. Trzeba było też zbudować mniejszą antenę helikalną do odbierania sygnałów, sporo kabli, potem trzeba było przygotować cały montaż, który pozwalałby na śledzenie satelitów podczas ich ruchu orbitalnego. Paweł musiał napisać oprogramowanie do odbierania tych danych oraz do dekodowania danych z tych satelitów, także była potrzebna cała masa rzeczy. Żeby śledzić właśnie satelity podczas ich ruchu na orbicie, potrzebujemy danych, właśnie parametrów na temat samej orbity, czyli musimy znaleźć perygeum, apogeum i na przykład ekscentryczność orbity. I jeśli już mamy takie dane, to potem musimy je odpowiednim oprogramowaniem przeliczyć na właśnie dane, które mówią nam o tym, gdzie znajduje się satelita w danej chwili na naszym niebie, czyli tak zwane dane azymutalne, ponieważ używamy montażu azymutalnego do śledzenia satelity. Właściwie odbieramy zdjęcia meteorologiczne w różnych kanałach od światła widzialnego przez ultrafiolet czy też podczerwień. Także możemy właśnie uzyskać zdjęcia całej Europy w ultrafiolecie, podczerwieni. No a z tego już można uzyskać całą masę danych. Na przykład można badać temperaturę oceanu czy morza. Możemy też na przykład szukać pożarów w Europie. Możemy badać rozkwit fitoplanktonu w Bałtyku na podstawie takich zdjęć. Same dane na temat tego, jak odkodować te zdjęcia satelitarne, są dostępne w internecie, więc sporo dokumentacji jest dostępne publicznie. No i po odkodowaniu takich danych właśnie możemy w czasie rzeczywistym, pasek po pasku, uzyskać fotografię na przykład Polski z kosmosu. Głównie zastosowanie takiego radioteleskopu to cele edukacyjne, ponieważ może się uczyć podstaw radioastronomii, może się teraz też bardziej w ten temat wgryźć. No ale też są to zastosowania bardziej praktyczne. Można faktycznie na przykład sprawdzić pogodę, gdy jest się na morzu, na statku, nie mając dostępu do internetu, żeby sprawdzić tą pogodę w konwencjonalny sposób. Od pierwszych fotografii po współczesne wielozakresowe pomiary. Satelity meteorologiczne w ciągu kilkudziesięciu lat diametralnie zmieniły to, w jaki sposób badamy pogodę na naszej planecie. Dziś każdy, nawet na ekranie telefonu, może śledzić, jak zmienia się zachmurzenie, gdzie znajduje się front burzowy albo jaka jest najnowsza prognoza na kolejne dni. W ten sposób obrazy z kosmosu pozwalają nam lepiej zrozumieć pogodę tuż za naszymi oknami. Za sprawą satelitów meteorologicznych możemy śledzić bieżącą pogodę na całym świecie, ale mimo to nie do końca potrafimy ją dokładnie przewidywać. Prognozowanie pogody to jedno z największych wyzwań, z jakimi mierzy się współczesna nauka. I warto o tym pamiętać, sprawdzając następnym razem prognozę na kolejne godziny, dni i tygodnie. To był program Astronarium. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.